Cześć, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models, mieszczącego się pod adresem www.tankmodels.pl. Bohaterem dzisiejszego poradnika, w sumie też i unboxingu, będzie zestaw farb od polskiej firmy Hataka Hobby, dedykowany do samolotów odrzutowych NATO, znaczy w ogóle samolotów amerykańskich, US Air Force, US Navy i USMC, czyli US Marines Corps. Współczesne szare malowanie opisane jest jako NATO, zimna wojna, wojna w Iraku. Tu mamy wyszczególnione 8 farb, jakie znajdują się w tym zestawie. Oto one. Znajduje się tutaj farba o numerze C037 Light Ghost Grey, FS 36375, C035 Dark Ghost Grey, FS 36320. Następnie jest C031 Gunship Grey, FS 36118 lub numeracja ANA 603. Kolejna farba jest pod numerem C054 Grey. Jest to FS 36270. Piąta farba C046 Medium Grey, FS 35237. Szósta farba to jest C044 Dark Gulf Grey, FS 36231 lub ANA 621. Nie wiem, co oznacza ta numeracja ANA. Możliwe, że chodzi tutaj o marynarkę wojenną. Siódma farba to jest C050 Light Grey, FS 36495. I ostatnia, ósma, C058 Have Glass Grey pod numerem FS 36170. To jest ten zestaw. Tutaj mam taki manual ze strony firmy Hataka Hobby w języku angielskim, jak użytkować te farby. I tutaj oczywiście do tego zestawu producent zaleca likier thinner, bo to są farby lakierowe, tak? Czyli to są tak zwane lakiery, to nie są farby akrylowe i tak naprawdę, jeżeli chodzi o mnie, to są jedyne farby Hataki, którymi ja potrafię malować. Z racji tego, że będę sklejał samoloty współczesne, to tutaj właśnie drogą kupna nabyłem ten zestaw i mamy na przykład tak FS 336 375, to jest marynarka Navy, US Navy i marynarka Marine Corps, i na przykład do samolotów A10 oraz F-16. C035, czyli Dark Ghost Grey, jest dla US Navy, jak i również US Marine Corps. Tutaj mamy na przykład AV-8B Harrier, jak i również A10A i Thunderbolt 2. Kolejna farba, Gunship Grey, jest dla US Air Force, F4C, jak i również F-16 oraz, jeżeli chodzi o marynarkę wojenną, siły powietrzne marynarki wojenne, AV-88. Grey, czyli C054, to jest US Air Force,
i tutaj do samolotów F-16. Jeżeli chodzi o medium grey, czyli C046, to jest to US Navy, jak i również US Marine Corps, AV8B, bardzo małe są te literki, oraz FA18A, który niedawno przeprezentowałem, F14, jak i A6. Jeżeli chodzi o Dark Gulf Grey, czyli C044, dedykowany jest do US Marine Corps AV8B Harrier. Czyli tu mamy ten AV. Wiecie co? Nie ma tego Harriera. Tu mamy FA18A Hornet. Tu mamy A7, posłuchajcie. No tu mamy F16 Block C, F16C, F4G Phantom 2. Kolejna, no to będzie ta ostatnia, Have Glass Grey, czyli tu jest dedykowana do US Air Force, F16CD oraz F35, US Air Force i US Marine Corps oraz oczywiście US Navy. I to jest ten kolor, posłuchajcie, czyli ten 058. I ja przejrzałem wszystkie, to jest ten FS 36170 i powiem Wam, że ja przejrzałem sobie wszystkie instrukcje od różnych producentów. No na przykład wziąłem sobie tutaj, powiedzmy, pod ręką F35 i na przykład flat, tu mamy Light Ghost Grey, Light Ghost Grey. Tutaj mamy FS 375, a tu mamy FS 36300. No i coś mi się nie zgadza. Powiem Wam, że trochę jestem głupi, bo według tej instrukcji, ale również na Tamii, jak i również dodatkowo Revelu F16, czy też F18, EAF18G, czyli Growler, nie znalazłem tych farb. Nazwy ok, zgadzały się, ale jeżeli o FS-y chodzi, no to ni hu hu. Są zbliżone, ale to nie jest to. I tutaj w tym momencie ja troszeczkę zgłupiałem, ponieważ biorąc na przykład FA16, to jedynie mogę sobie po nazwie, tutaj na przykład F16 powiedzmy mam, CD, tak? I tu jest Have Glass Grey. I ta farba o tej nazwie znajduje się, ale tutaj chodzi oczywiście o blok 50. F16C najprawdopodobniej D, blok 50, ale jeżeli chodzi o sam FS, no to ni diabła. Niestety się nie zgadza. Ale posłuchajcie, nie o to mi chodzi też tak dzisiaj do końca, bo chciałbym pokazać, jak się właśnie jeszcze tymi farbami maluje. I tutaj na przykład, ściągając ten manual Hataka Orange Line, mamy proporcję 40% tinera, 60% farby. Tutaj mamy, tak, tutaj mamy thinner to paint i mamy w tym momencie, no oczywiście mamy tutaj ten thinner o numerze albo ja jestem ślepy, albo nie ma numeru. No ale dobra, to jest ten rozcieńczalnik i jednocześnie też zmywacz do właśnie liquid thinner, czyli do lakierów. I teraz zwróćcie uwagę, jaka jest rozpiętość. Tutaj mamy PSI. Ja sobie przeliczyłem to, mniej więcej 10-15, to tak naprawdę
najdogodniejszym jest mniej więcej 15-16 ustawienie, bo wtedy nam wychodzi mniej więcej, jeżeli chodzi o przelicznik PSI na bar, to około bar 300, bar 400, bar 200, bar 400, tak, między tymi, bo tutaj mamy 600, posłuchajcie, takie niecałe 700 przy dziesiątce, jak przeliczam, a to już jest bardzo wysoki. Ja mam ustawiony, jeżeli chodzi o swój kompresor, na 1.3, czyli 1 bar 300, tak? Mam ustawione. No i teraz tak, mamy 40 tinera, 60 farby, ewentualnie 60 tinera, 40 farby. Tutaj mamy właśnie opisane właśnie, że możemy uzyskać taki kolor, malując na podkład, uzyskamy przy dużym tym rozcieńczeniu, czyli 60 tinera, 40 farby, że taki transparentny kolor. Z tego, co ja już sobie wcześniej malowałem, no to mieliśmy ten transparentny kolor. I powiem Wam, ja sobie przygotowałem takie płytki zapodkładowane, ale oczywiście też przygotowałem to nieśmiertelne skrzydło. Jest ono zapodkładowane akrylowym podkładem Vallejo, krótko mówiąc. I wiecie co, ja sobie chyba zacznę malować tym właśnie na tym skrzydle. I najchętniej bym sobie wypróbował ten kolor do, posłuchajcie, ten gloss grey, tak, który jest dedykowany przez Hatakę do F35. Ja sobie jeszcze raz pomieszam. Tutaj biorę swój aerograf. Pozwolicie, że teraz się wyłączę. Przygotuję miksturę. Zrobiłem miksturę 6:4 i powiem Wam, że jak wlewałem ten kolor, to tutaj mam taką próbkę, to on mi bardzo przypomina, ojej, to nie to. On mi bardzo przypomina Gunmetal ten kolor, a nie powiedzmy Have Glass Grey. Mocno się świeci. Ja sobie teraz tutaj tak trochę pomieszam. A jeszcze nie widziałem F35 pomalowany farbą, która daje odblask. Troszeczkę za mało urwałem taśmę. No i powiem Wam, że w żaden sposób ten kolor nie przypomina mi koloru, który nadawałby się do użycia na F35. To jest normalny taki gunmetal. Powiem Wam, że jestem rozczarowany, bo jeżeli producent daje mi Have Glass Grey, dokładnie ten kolor, dedykuje do F16, CD oraz F35,
wariant US Air Force, jak i również US Marine Corps czy US Navy. Trochę słabo to wypada. Jeżeli już bym miał użyć, to zgodnie z tym, co w tej chwili można poznać się, znaczy zobaczyć kawałek czystej ręcznika. To, co można zobaczyć na zdjęciach tych nowych, aktualnych, to bardziej pasuje mi kolor. Nie wiem, czy to nie będzie za ciemny, ale to jest Gunship Grey. One są dość ciemne teraz, jeżeli chodzi o F-35. Aktualne F-35. Teoretycznie powinienem pomalować bez żadnego problemu. Ja sobie jeszcze tutaj zaznaczę kawałek. To jest dość ciemny kolor, ale tak mniej więcej powinien prezentować się F-35 w aktualnych malowaniach. Ja sobie zaznaczę ten kolor tutaj, zasłonię. I tutaj jest bardzo fajny jeszcze jeden kolor, grey. W zależności jaki chcemy efekt uzyskać, to możemy sobie zastosować jeszcze ten grey, chociaż ja bym obstawał przy tym, a nie, to jest Gunship, to odstawiamy Gunship. Nie, dobrze. Gunship moim zdaniem najbardziej pasuje do współczesnych, obecnie malowanych F-35 czy też F-16. I ten kolor powinien chyba będzie najbardziej odpowiedni. Oraz jeżeli ktoś chce jakieś efekty uzyskać, to można zastosować ten kolor. Nie maluję, nie biorę żadnego rozcieńczalnika. A nie, to jest kolor, który można użyć na detale znajdujące się, tak jak malowanie jest na przykład klap wewnętrznych, tamte będą troszeczkę za jasne. Zaraz Wam pokażę. To jest F-35. I teraz mam nadzieję, że nic się nie urwie. To są moim zdaniem dwa idealne kolory. Ewentualnie można jeszcze jaśniejszy użyć, co sobie przyłożymy tutaj. A mianowicie mówię o tym kolorze. To jest ten. Tak. I to będzie chyba najlepiej do malowania F-35 w aktualnym kamuflażu.
Oczywiście ja bazuję na zdjęciach przy różnym oświetleniu. Tak, zdecydowanie F35 to jest raczej ten i ten kolor, czyli Light Ghost Grey i o rany, tu jest, i Gunship Grey. To są, dobrze mówię? Tak, to są te dwa kolory, które będę używał właśnie do wykończenia, chociaż ten jest też nie głupi. Jeszcze muszę dokładnie zrobić sobie rozeznanie, bo może okazać się, ale to jest bardzo dobry kolor, bo teraz one są bardzo, bardzo ciemne. Ja powiem wam, tak jak pokazywałem wam tu Tamiję, ale to jest zbliżony kolor i tutaj ten drugi kolor, no to faktycznie on najbardziej pasuje do tego, z tym, że one są bardziej jasne i myślę, że to będzie ten najlepszy kolor do tego. A teraz powiem wam, zobaczymy, co nam proponuje do pomalowania na przykład FA16. Tu mamy Horneta F, o właśnie, i tu mamy Light Grey. A Light Grey, Dark Grey, Medium, to będzie Light Grey. Posłuchajcie. Farby spokojnie się ładnie kryją. Ja sobie teraz zrobię właśnie taką miksturkę z tym pół na pół. Wypuczę sobie teraz aerograf. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak. I jak patrzę na pudełko i jaką farbę powinienem użyć do EA18G Glowler, no to wydaje mi się, że to powinna być ta farba. I teraz tak, ja sobie podkład, obecnie ten kolor. Jeżeli chcemy bardziej transparentny, powiedzmy, no to już nie będzie za bardzo transparentne. Nie, powiem wam, że tymi farbami, powiem szczerze, one mają niestety swój zapach, szczególnie rozcieńczalnik ze zmywaczem. Nie mam żadnych utwardzaczy do tych farb. Producent posiada takie specjalne lakiery, które utwardzają farbę. Powiem wam, jeszcze do tej pory używałem tylko i wyłącznie farb akrylowych. To są moje pierwsze farby lakiery. I cały czas bawię się tymi farbami. I tutaj, jeżeli chodzi o ten zestaw, to ja sobie jeszcze się pobawię, podobieram sobie kolory, bo zestaw nie jest całkiem głupi, tylko kompletnie nie zgadzają się FS-y z tymi, które są podawane w instrukcjach farb, gdzie jest podawane FS
do samolotów, czy też z lat 90., 2000, jak i również teraz, 2020 rok, tak? Ja wiem, że one może się nie zgadzają, chociaż jak będziemy sobie filmiki oglądali na przykład z różnych jednostek amerykańskich, czy też na przykład Lockheed Martina, to powiem Wam, że ciężko jest dotrzeć żeby na podstawie tych filmów, zdjęć dotrzeć do autentycznego koloru. Nasi na przykład używają, mam wrażenie, że używają, no właśnie, takiego błękitnego koloru o poświacie błękitnej i powiem Wam, że właśnie muszę aż spróbować, bo mam wrażenie, że nasz ten szary kolor to nie jest, dwa kolory używamy, ciemno-szary to jeszcze nie jest to, bo jak oglądam zdjęcia, na wielu zdjęciach jest szary w różnych odcieniach. Nie, to nie będzie jednak ten, ale jak się dobrze przyjrzałem, będąc teraz w Poznaniu, widzącego lecącego F-16 polskiego, to tam, nie wiem, może to jest złudzenie w sensie no, pogody, tak? Ale na zdjęciach, może sobie też wmówiłem, chociaż moja połowa twierdzi, że też widziała błękitny taki odcień gołębi, błękitny, znaczy nie kompletnie taki, no błękitnych jest bardzo dużo, ale coś w rodzaju takiego nieczysto szarego koloru, że na przykład te dwa szarości, czy ta i ta, ale to były. Posłuchajcie, jeżeli ktoś lubi Hataki Orange, lubi się bawić, rozjaśnia, przyciemnia, to myślę, że ten zestaw powinien mu podpasować. Ja go sobie zostawiam, nikomu nie będę, powiedzmy, tutaj prezentował. Będę sklejał swoje samoloty odrzutowe. Mówię tutaj o F-ach, jak i również F-ach 16, jak i również F-ach 35. Mam nadzieję, że na podstawie zdjęć, doboru odpowiednich odcieni farb uda mi się zrobić naprawdę fajny model i nie będę go się wstydził. Śmiało mogę polecić tę Orange serię. Róbcie sobie w tych różnych proporcjach. Posłuchajcie, możecie stosować 40:60. Tutaj mamy thinner, tak? A tutaj jest paint, farba. I myślę, że bez problemu będziecie sobie malować. Jedynie ostatnio słyszałem, że ktoś miał problemy z odcieniami w rafie, w późnym rafie i ja zaraz to sprawdzę. Pokazywałem Wam wcześniej właśnie ten Royal Air Force późniejszy okres i zaraz przygotuję odpowiednie farby. To są te dwie, Medium Sea Grey oraz Ocean Grey. Według instrukcji na przykład Hataki do Tempesta oraz Mustanga od spodu powinna być jotka, czyli 34, ten kolor, a do kamuflażu na górze powinna być farba I, czyli 32. To jest na górę, ponieważ jeden z modelarzy, który sklejał właśnie późny RAF, czyli tak, Ocean Grey, jeszcze raz, Ocean Grey i nie mógł, niestety kolory się zlały, a używał właśnie, czyli tak, jeszcze raz, jotka od spodu, tak?
JK34, proszę bardzo. J34 leci od spodu. O, kurka wodna. Dobrze. Ale sobie tutaj zakleję. Mam nadzieję, że się nic z tego powodu nie stanie. Dobra, przepłuczemy. To jest spód, a Ocean Grey na górę. Ja go najpierw przepsikam. Nie, no jest różnica. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jest niewielka. Jest widoczna. Jest widoczna. Tu na dole jest Medium Sea Grey, a na górze Ocean Grey. Czyli różnica jest pomiędzy tymi dwoma odcieniami, mimo to, że ten jeden się świeci. Możliwe, że była cieńsza warstwa farby, więc tutaj ewentualnie, posłuchajcie, mogło coś przy produkcji pójść, nie cyknąć i mogło coś pójść nie tak i różnica między odcieniami jest praktycznie niezauważalna. Moi mili, dobra, to już na dzisiaj wszystko. Omawiałem zestaw US Air Force, US Navy i US Marine Corps. Zestaw farb do samolotów. Tutaj było Harriera, tak, który używa ten pionowego startu. Nie, przepraszam, tu jest Phantom. Jest oczywiście Harrier, którego używa Marinesi. F-16, F-35. Spokojnie mogę polecić ten kolor. Jeżeli ktoś ma jakieś uwagi, to bardzo bym prosił o tak konkretnie napisanie, które by sam użył, jakich może używa farb do malowania współczesnych samolotów odrzutowych, używanych właśnie w siłach powietrznych Stanów Zjednoczonych, w marynarce Stanów Zjednoczonych, czy też w jednostkach Marinesów, również Stanów Zjednoczonych. Chodzi przede wszystkim mi o te współczesne, dzisiaj latające, czy to będą EA-18G, czy też będą F-16. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się.